Dzień dobry w ten piękny poranek. Witamy się z San Zeno. To jest nasza baza noclegowa z widokiem na jeziorko. Słonecznie. Dzisiaj nasz ostatni dzień pełnego zwiedzania. Jutro niestety wracamy do Polski, ale mamy dużo w planach, więc zapraszamy. Hejka, witamy z Sirmione. Dzisiaj nasz ostatni dzień nad Gardą, no i ostatni dzień zwiedzania we Włoszech, także postaramy się jak najwięcej pokazać z tego miasteczka, a później pojedziemy jeszcze do Werony. Tak wygląda bardzo wiele samochodów w Sirmione, także pozostałości po fatalnej pogodzie sprzed kilku dni są tutaj dość wyraźne. Naprawdę szkoda samochodów, bo są przepiękne niektóre, a tak zniszczone przez ten grad, jakby po prostu były po wojnie. A tutaj przyjechali na wakacje do Włoch, no i niestety wszystko rozwalone. No w ogóle doszliśmy do tego, że pomimo tego, że padało, jak byliśmy nad Lago Maggiore, to mieliśmy bardzo duże szczęście, bo ta najgorsza pogoda nas ominęła, więc w sumie trochę popadało, pogrzmiało, ale nic nam się nie stało z samochodem, więc ogólnie więcej szczęścia niż rozumu. Jezioro Garda, pomimo tego, co mówiłem wielokrotnie podczas wizyt przy innych jeziorach, jest największym włoskim jeziorem. Jest zdecydowanie większe od Lago Maggiore i Lago Como, także serdecznie przepraszam. Jest także najczystszym jeziorem we Włoszech, więc warto tu przyjechać i trochę się pokąpać. Oprócz wycieczek krajoznawczych, oprócz wycieczek po górach, które my bardziej tutaj uskuteczniamy, zdecydowanie warto tutaj przyjechać i zakosztować sportów wodnych. Jest to bardzo znane miejsce na cały świat dla kitesurferów i dla windsurfingu. Bardzo mocno tutaj wieje, wczoraj to widzieliśmy na jeziorze, więc warto wziąć tutaj sobie łódeczkę i trochę popływać, a jeżeli uprawiacie sporty, które wiążą się z wiatrem, to zdecydowanie jest to miejsce dla Was. Jedną z największych atrakcji tego miasta jest bez wątpienia zamek, który znajduje się na samym cyplu i na pewno warto go zobaczyć. Zamek znajduje się za nami i właśnie tam idziemy. Zamek jest, jak wszyscy widzi, w nie najlepszym stanie. Pewnie jakaś podróba bez pozwolenia budowana. Będzie trzeba zburzyć. Możecie tej pani nie znać, ale to jest Ania. Ona zawsze ucieka przed kamerą, ale jest ostatni dzień, więc dała się złapać. Patrz, znalazłam muszelki. W jeziorze? W jeziorze. Ciepła woda? Dookoła Cypelka jest taka promenadka zaraz przy jeziorze. Bardzo fajne miejsce na spacer. I na końcu podobno bardzo ładny park, więc postaramy się tam też zrelaksować. Ale widoki wynagradzają wszystko. Jak wspominałem, woda bardzo czysta. I tutaj macie dowód. I bardzo przyjemna temperaturowo. Tak, to prawda. Moczyliśmy stópki, można pływać. Powiem tak. Spacerek jest fajny dookoła Sirmione, ale od tych żelbetonowych czy cokolwiek to jest płyt jest gorąco. Jest jeszcze przed południem, jest poranek, ale już i tak słońce daje nam o sobie znać.
Jedyne, co bym tutaj zmieniła, to te wszędobylskie kamienie w jeziorze i poza nim, bo ciężko się chodzi. Zamiast na nogach można też takimi maleksikami. A tu za drzewem oliwnym jest kolejka. Wchodzimy do muzeum. Quattro adulti? Sì, per le grotte 4 adulti. Mamy bilety. Coś dużo. Tak wyszło. Nie no, widzę. I co nam Państwo opowiedzą, Panie Wojtusiu? Jesteśmy nieprzygotowani do lekcji. Na płytach ludzie plażują. Na mieliźnie. A stamtąd przyszliśmy. Jesteśmy w Sirmione, w muzeum na Cypelku, gdzie oglądaliśmy pałace z początku wieków pierwszego, przed naszą erą i pierwszego naszej ery, oraz idziemy oglądać groty wodne. A poza tym mamy piękne widoki na jezioro i chodzimy w gaju oliwnym. Czy ja już mówiłam, że jest nam bardzo gorąco? Zobaczcie, ile drzewek. To drzewo wygląda jak jakiś pan ze Star Warsów czy z czegoś. A ta oliwka jak dwaj zaplesieni kochankowie. To już nie wspominam o tym panu, który ma spoko nóżki. A tam za tą wielką oliwą skryli się moi towarzysze podróży. Sirmione. Ale szczerze powiedziawszy, jest taka temperatura, że chciałabym się znaleźć o tam, jak ci ludzie w wodzie. I myślę, że zaraz tam zejdziemy. Oczywiście zrobiłam piękne ujęcia i szoty, ale nie wcisnęłam play, więc trudno. Dostaliśmy opaski i możemy iść do baru i nad wodę. Jak widać, jest to bardzo popularne miejsce. Myślałam, że za Cypelkiem będzie mniej ludzi, ale nie. O, pan Wojtek. A tu pływają takie malutkie rybęki. Na zdrowie. Korzystając z chwili przerwy, przedstawiamy uczestników naszej podróży. Pan Wojtuś. To ja. Dzień dobry. Co pan powie do kamery? Jest bardzo gorąco, ale to bardzo. Jesteśmy niesamowicie chyba zmęczeni już. Ale Aperol pomaga. Opowiedz trochę o muzeum. Mamy panią Anię. Dzień dobry. Co? Jak to mówimy? Zakończyliśmy właśnie zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i grot. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować panu Wojtkowi za to, że nas zabrał na groty. Nie widzieliśmy ani jednej i podobno są piękne. Podobno nie ma żadnych. Dobra robota, panie Wojtku. Muzeum zaliczone. Wille z I wieku i sprzed naszej ery. Fajne ruiny, ale gród nie ma. No można się zgubić w tym tłumie. Znowu pora na lody pistacjowe, ale tym razem nie takie dobre jak na burana.
Żegnamy się już w tym momencie z Sirmione. Plan był jeszcze, że przepłyniemy się może łódeczką po jeziorze, ale stwierdziliśmy, że jest gorąco, a poza tym chcemy zobaczyć Weronę, więc jedziemy na jakiś obiadek i do Werony. Witamy serdecznie z Werony. Postanowiliśmy troszeczkę wcześniej wyjechać z Sirmione, żeby zjeść obiad już w Weronie. No i zaczynamy zwiedzanie Starego Miasta. Chodźcie do mapy, pokażemy Wam, co zamierzamy zwiedzić. Jesteśmy teraz na Starym Mieście i za chwilę zobaczymy tutejsze Koloseum, także to jest jedna z większych atrakcji, jeżeli chodzi o Weronę. Później pójdziemy oczywiście do domu Julii. Przejdziemy się też dookoła rzeki, żeby pozwiedzać kościoły i zobaczyć jeszcze kilka dodatkowych atrakcji i zakończymy gdzieś tutaj na wysokości tego placu przy rzece i wrócimy sobie do samochodu. Taki jest plan. Idziemy. Jesteśmy właśnie pod areną w Weronie. Jak widzicie, jest świetnie zachowana. Właśnie z tego słynie ta arena, że jest to najlepiej zachowana arena we Włoszech. Jeżeli chodzi o arenę, jest ona nie tylko dobrze zachowana, ale jest też bardzo duża. Ma ona 152 na 123 metry. Wysokości maksymalnie osiąga 31. Mogło w niej zasiąść 30 000 osób, a została zbudowana w 30 roku naszej ery. Tutaj. Może jest trochę za młoda? Oj tam. Człowiek od razu by odmłodniał. Wchodzimy właśnie do domu Julii. Jak widzicie, jest to dość oblegane miejsce. Dotarliśmy do domu Julii i na słynny balkonik. Balkon jest sztuczny, zrobiony z sarkofagu. Specjalnie go dorobiono, żeby można było na nim sobie zdjęcia robić. Widać tam również Julię. Złapanie Julii za piersi ma podobno przynieść płomienny włoski romans i miłość. Corocznie Julia dostaje ponad 4000 listów w różnych językach. Jest ponad 15 sekretarek, które odpisują na listy zakochanych ludzi i złamanych. I tych, którzy mają złamane serce. Jaki przewodnik, takie zwiedzanie. Nasz przewodnik Wojtuś, właśnie ten, co się uśmiecha, prowadzi nas po różnych knajpach. Jest ciągle głodny. Samo sobie mówi, że jest ciągle głodny. Będąc tutaj, warto wspomnieć, że przez Weronę przepływa rzeka, która się zwie Adyga. Adyga, przepływając przez Weronę, układa się w literę S. S jak spoza, czyli narzeczona panna, która ma zostać właśnie mężatką. A tam za tą zieloną reklamą jest amfiteatr, a na górce Castel San Pietro. Zameczek z perspektywy mostu i woda z perspektywy mostu. A tu ładnie widać jeden z zakrętów, który formuje literę S. Któż by nie chciał mieć takiego balkoniku? Albo takiego. Jest tutaj bardzo dużo takich kolorowych kamieniczek i romantycznych restauracyjek.
Verona nazywana jest miastem zakochanych i na każdym kroku można tych zakochanych spotkać. Ale głównie powiedziałabym, że to dziewczęta, które poszukują miłości. Ale ładne. Co tam masz? Nie udało się w Wenecji, to udało się tu, Made in Venice. Super. Na półeczkę albo na ścianę. Tak jest. Wieczorną porą pozdrawiamy wszystkich z Vicenzy. Jest to piękne, bardzo stare miasto, które zostało odnowione w renesansie i będziemy podziwiać jego śliczne budynki. A teraz znajdujemy się na punkcie widokowym na Vicence, z którego roztaczają się niesamowite widoki na miasto. Za mną znajduje się Bazylika Palladiano, słynne miejsce spotkań, jeszcze z czasów rzymskich. Wbrew pozorom to nie jest kościół, a właśnie miejsce spotkań. Historyczne centrum miasta zostało wpisane na listę UNESCO w 1994 roku. Vicenza to niewielkie miasto położone nieopodal Wenecji. Słynie ono głównie z budynków renesansowych, które zostały zaprojektowane przez architekta Andrea Palladino, człowieka, który obok Leonarda da Vinci stanowi personifikację tego, co nazywamy człowiekiem renesansu. A tutaj znajduje się architekt Andrea Palladio. Przed nami na placu przed bazyliką dumnie stoi Wiktor Emanuel II. A to jego plac. Jeśli pamiętacie, to parę dni temu byliśmy w Mediolanie, gdzie widzieliśmy przepiękną galerię imienia tego oto pana, czyli Wiktora Emanuela II. A przed nami fasada katedry w Vicenzie. No i standardowo jeszcze stoi Garibaldi. Glebu już dostał, nie martw się. No. Teraz pora pożegnać się z naszą przygodą włoską. Do zobaczenia. Witamy serdecznie z bardzo oryginalnego miasta. Miasta w kształcie gwiazdy. Miasteczko nazywa się Palmanova. Jest bardzo małym i urokliwym miasteczkiem. I spójrzcie tylko, jak wygląda. Po prostu idealna gwiazda i wszystkie uliczki też się tak rozchodzą, żeby były symetryczne. Bardzo fajne miejsce, polecamy. To już tradycja, że na naszej drodze zawsze pojawia się jakaś impreza. Niestety nie weźmiemy też tradycyjnie w niej udziału. Tam stoi ekipa na samym środku tego miasteczka. No i podziwiamy kościół, który tutaj stoi.
Palma Nowa została wybudowana w renesansie pod koniec XVI wieku na zlecenie władz weneckich. Miała ona być przykładem miasta idealnego. Jesteśmy obecnie na placyku, na środkowym placyku, z którego odchodzą się w różnych kierunkach ramienia palmy. Palma Nowa obecnie ma około 5000 mieszkańców, a powierzchnia tego miasteczka to około 12 km².